Witamy wszystkich miłośników podróży na naszym kanale. W dzisiejszym materiale zabierzemy Was na zachodnie rubieże kontynentu europejskiego. Będzie to spotkanie z wybranymi atrakcjami południowej Anglii, kraju, który przyciąga nas jak magnes. Czy to nostalgią związaną z mitycznym królem Arturem i Camelotem, poezją Williama Shakespeare'a, również detektywistycznym talentem Sherlocka Holmesa, czy magicznym światem Harry'ego Pottera albo misiem Paddingtonem. Być może będąc tam upodobamy sobie sielski klimat miasteczek zbudowanych z lekkiej cegły i owiec pasących się na łąkach, czy też edukacyjne dziedzictwo uniwersytetów jak Cambridge lub Oxford. Nie sposób się nie zgodzić, że ten kraj nie zawiedzie wielu wybrednych odkrywców świata. O atrakcyjności Anglii przemawiają przecież zabytki przeszłości i tej bardzo odległej w czasie jak Stonehenge i Avebury, sięgający neolitu i brązu, i też młodszy jak mur Hadriana, wybudowany przez Rzymian w II wieku naszej ery, położony na północy kraju. Londyn, będący najważniejszym miastem Wysp Brytyjskich już za czasów panowania Rzymian, a może zamek Windsor, zbudowany w XI wieku przez pierwszego normańskiego króla Anglii, Wilhelma I Zdobywcę. Anglia położona jest w południowej części Królestwa Wielkiej Brytanii, na terenach zasiedlanych od VIII do II wieku przed naszą erą przez celtyckich Brytów. Ich to wyparli do Walii i Kornwalii w VI i V wieku germańskie ludy Anglów, Sasów oraz Judów, tworząc 6 królestw anglosaskich, w tym Wessex, którego tereny pokażemy Wam w tym filmie. Królestwa te połączyły się w jedno Królestwo Anglii. Kraj ten w 1066 roku podbił książę Normandii, Wilhelm I Zdobywca. Do XIV wieku Walia i Irlandia zostały podbite, a w 1534 roku zerwano stosunki z Kościołem rzymskokatolickim, a rewolucje w XVII wieku przyczyniły się do wzrostu roli parlamentu kosztem monarchii. 1707 rok przyniósł unię realną Anglii ze Szkocją i utworzenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, a 1801 rok unię realną z Irlandią. XVIII wiek to już czas rewolucji przemysłowej i rozwój demograficzno-gospodarczy kraju, a druga połowa XIX i pierwsza połowa XX wieku to szczyt potęgi związany z podbojem kolonialnym. Anglia ma 4 nie do końca znane symbole: krzyż świętego Jerzego, herb z 3 lwami, róża czy dąb. Jednak nie tylko to kojarzy się nam z tym krajem. Czerwony piętrowy autobus, czarna taksówka, przecież każdy je zna. A może jest ktoś wśród oglądających, kto nie słyszał o królowej Wiktorii, czy Davidzie Beckhamie, lub Winstonu Churchillu? Skądże? A jak wspominamy o London Eye lub pałacu Buckingham, a tym bardziej o Big Benie, to nawet przez chwilę nie zawahamy się powiedzieć, gdzie to wszystko się znajduje. Zanim przejdziemy dalej, to musimy powiedzieć, że czas, kiedy znaleźliśmy się w Londynie i Anglii Południowej, jest historyczny z punktu widzenia dziejów Królestwa Brytyjskiego. Jak każdy wie, wrzesień 2022 dla Brytyjczyków i krajów należących do brytyjskiej wspólnoty narodów, jak Kanada czy Australia, był trudnym i ważnym okresem. Śmierć Elżbiety II nastąpiła nieco ponad tydzień przed naszym przyjazdem, ale i za to pogrzeb przeprowadzono w trakcie naszej wycieczki, co przełożyło się na to, że mogliśmy obserwować ludzi wzruszonych sytuacją i chcących oddać hołd swojej monarchini, ale i też mieliśmy możliwość porozmawiać z mieszkańcami o tym temacie, czy doświadczyć powagi całej sytuacji. Nasza podróż w ojczyźnie Beatlesów oraz Rolling Stonesów zaczyna się od lotniska Luton, gdzie przylecieliśmy z Warszawy każdemu znanymi liniami lotniczymi o dominującym różowym kolorze. Stąd wystarczyło wskoczyć w autobus National Express za nieco ponad 10 funtów, płatny gotówką kierowcy, by znaleźć się po około 1 godzinie w sercu wielkiego Londynu na stacji Victoria w City of Westminster. Spacerowaliśmy w centralnych dzielnicach miasta, a nocowaliśmy u zaprzyjaźnionego Anglika w Berlands. Miasto opuściliśmy samochodem wynajętym na wschodzie Londynu w Park Royal. Stąd droga nas pokierowała do Oxfordu. Następnie wyjeżdżając z Oxfordshire znaleźliśmy się w Wiltshire i mieście Salisbury. Jazda na południe do Dorset obfitowała w cuda przyrody wybrzeża jurajskiego, jak Dartledore, Lurwow Cove, Darstone Country Park i Old Harry Rocks.
Po czym przekroczyliśmy granicę hrabstw i znaleźliśmy się w Southampton w Hampshire. Dalej spacerowaliśmy w jego stolicy, Winchester. Wracając na północ zatrzymaliśmy się do Chawton. Kolejnym przystankiem było miasto Windsor w Berkshire. Na koniec wystarczyło oddać auto w tym samym miejscu, udać się do stacji Victoria i autobusem do Luton. A teraz kilka praktycznych informacji na podstawie naszych doświadczeń. Nocleg w Londynie, ale też poza jego granicami najtaniej nas wyniesie przy użyciu serwisu Airbnb. Ale jeśli mamy ochotę zapoznać się z tutejszymi mieszkańcami, Couchsurfing to doskonałe wyjście. My postanowiliśmy skorzystać z tej drugiej opcji, a dzięki nowo poznanym Anglikom i osobom innych narodowości nasz pobyt nabrał znacznie więcej sensu. Wynajęty samochód oczywiście najczęściej zabieramy na lotnisku. Dla nas to wyjście byłoby mało praktyczne. Spędzenie 2 pierwszych dni w Londynie wraz z samochodem łączyłoby się z uporczywym i drogim parkowaniem. Stąd potrzebowaliśmy samochodu na granicach miasta, by nie utknąć w korkach w momencie opuszczania metropolii. I to rozwiązanie stał się serwis Turo, oferujący pojazd przez prywatnych właścicieli w dogodnej cenie i w dowolnym wybranym punkcie miasta. Zazwyczaj transport publiczny to tylko środek do celu, ale nie jest tak w Londynie. Zarówno metro, jak i autobusy to ikoniczne elementy miasta, będące nieodłącznym elementem jego stylu. Samo metro, Underground, a może raczej The Tube, nie jest, jak sama nazwa wskazuje, całkowicie pod ziemią, bo 55% linii jest na powierzchni. Otwarte w 1863 roku, najstarsza tego typu konstrukcja na świecie. Wszystkich linii jest 12, a wszystkich stacji 272. Wiele stacji jest wręcz ikonicznych. Dajmy na to Waterloo, najbardziej ruchliwa. Victoria ma imię po królowej. King's Cross, założona w 1863 roku i znana fanom Harry'ego Pottera. Natomiast autobusy to środek transportu, jaki zawitał tu prawie 200 lat temu, a obecnie mieszkańcy i turyści mogą korzystać z floty liczącej prawie 9000 pojazdów. Kultowy wręcz czerwony wygląd piętrowych autobusów jest nierozerwalną częścią wizerunku miasta. Obecnie zdają się dominować nowe wersje New Roadmaster, jakie zastąpiły stare AEC Roadmaster. Bilety mogą być nie lada zagadką, zanim wejdziemy do autobusu lub metra. Dla nas też tak było. Wygodna jest karta Oyster, którą doładujemy, aby kupować bilety. Ale naszym zdaniem najlepiej jest użyć karty kredytowej, jaką przykłada się przy wchodzeniu oraz wychodzeniu do metra lub pociągu miejskiego, a w przypadku autobusów tylko przy wchodzeniu. Czas na kultowe miejsce na mapie stolic świata. Miasto, gdzie zawsze coś się dzieje. Atrakcji jest pełno. Londynowi na pewno daleko do doskonałości, ale mimo wszystko jest to miasto niezmiernie fascynujące. Między głośnymi, tętniącymi życiem do późna w nocy ulicami leżą ciche place, urocze alejki i zaskakująco rozległe tereny zielone. Przechadzając się przez ulice doświadczymy zarówno bogato zdobionych budowli w stylu neogotyckim, surowej konstrukcji Tower of London, czy nowoczesnych drapaczy chmur położonych po obu stronach Tamizy. Podczas 2 dni w mieście nie można zbyt wiele zobaczyć. Jednak jesteśmy w stanie poczuć klimat, polubić styl życia i zauroczyć się architekturą do tego stopnia, aby tu jeszcze raz wrócić. Ruch i utrudnienia drogowe związane ze śmiercią królowej i standardowym tłokiem miejskim są wymagające i całe szczęście nie musieliśmy jeździć tu samochodem, tylko swobodnie przechadzać się na pieszo. Spacerując zobaczyliśmy kilka obszarów miasta. Zaczęliśmy na stacji Victoria w ekskluzywnej dzielnicy mieszkaniowej Pimlico. Stąd udaliśmy się do pełnego ważnych instytucji Westminster i St. James. Na północy od Piccadilly Circus jest intrygujące Soho. Potem był Covent Garden, ale i też zerknęliśmy do Bloomsbury, czy też Camden Town. Również dotarliśmy do finansowej części miasta, City of London. Na południowym brzegu Tamizy byliśmy w London Bridge, South Bank, ale i też Lambeth. W dzielnicy Westminster nie ma możliwości, abyśmy ominęli Buckingham. Niezmiernie ważny dla Brytyjczyków pałac, zbudowany zaraz na początku XVIII wieku na miejscu burdelu.
stał się rezydencją rodziny królewskiej od czasów królowej Wiktorii. Największą atrakcją jest tu zmiana warty w bezdeszczowe dni o godzinie 11:30. Jednak w kilka dni po śmierci najdłużej panującej monarchini w Wielkiej Brytanii, kiedy pałac otoczony jest tłumem żałobników, zwiedzanie jest utrudnione, a nawet niemożliwe. Na szczęście tuż obok pałacu Buckingham jest park St. James i jak tylko uciekliśmy od kolejki ludzi, można było nacieszyć się zielenią, urokiem jeziora i przesiadujących tu ptaków. Na wschodzie parku, tuż przy jeziorku, jest Duck Island Cottage. To malowniczy budynek, będący biurem dla zarządców parku, nazwany tak na skutek dawnych polowań na parki wodne. Od wschodu jest droga i plac parady gwardzistów konnych. Dawny plac turniejowy Henryka VIII, pełny piachu skrzypiącego pod naszymi nogami. Od strony południowej jest budynek Downing Street 10, gdzie urzędują premierzy Wielkiej Brytanii. Od północy mamy dom admiralny. Od ulicy Gwardzistów Konnych przeszliśmy obok Imperialnego Muzeum Wojny na Whitehall, ulicę, gdzie znajdują się najważniejsze instytucje kraju, łączącą Trafalgar Square na północy z placem Parlamentu na południu. Tutaj spotkaliśmy się z całkowitą kumulacją natłoku ludzi, wśród którego przedziera się kolejka do grobu królowej. Pałac Westminsterski mieści w sobie parlament, wybudowany na miejscu dawnego pałacu postawionego jeszcze przez Edwarda Wyznawcę. Przez 5 wieków mieszkali tu monarchowie, ale Henryk VIII przeniósł dwór do Whitehall. Potem Izba Gmin wprowadziła się do pałacu. Stary pałac spłonął w 1834 roku, a dzisiejszy gmach to dzieło Charlesa Barry'ego, zachowujące ducha gotyku i stylu elżbietańskiego. Budowla ta jest najwybitniejszym osiągnięciem neogotyku Anglii. Ma miodową elewację, interesujące wieże, wieżyczki i mansferki. Spośród 3 wieży najsłynniejsza, ale nie najwyższa, to wieża zegarowa powszechnie zwana Big Benem. Choć nie jest to pewnie tajemnicą, ale nazwę zawdzięcza dzwonowi wewnątrz. Tarcza zegara jest ogromna, a gdy widać zapalone powyżej światło, to trwa sesja parlamentu. Wewnątrz znajduje się Izba Gmin, House of Commons po północnej stronie, a na południu Izba Lordów, House of Lords. W otoczeniu tłumów, rozstawionych ciężarówek dziennikarzy z całego świata i licznych policjantów sumiennie wykonujących organizacyjne czynności, zasiadliśmy na ławce z tyłu budynku opactwa westminsterskiego. Westminster Abbey to jeden z najważniejszych zabytków w historii Anglii, wybudowany w VIII wieku. Było świadkiem koronacji wszystkich poza 2 królów, od Wilhelma Zdobywcy poczynając, i miejscem pochówków wszystkich monarchów w ciągu 500 lat od Henryka II do Jerzego II. Inna ważna świątynia, tym razem rzymskokatolicka, to katedra westminsterska przy Victoria Street. To neobizantyjska budowla i jednocześnie pomnik epoki wiktoriańskiej, zbudowany z kamienia portlandzkiego nieco ponad 100 lat temu. Całość wieńczy 80-metrowa dzwonnica w kształcie stożka. Piccadilly Circus, północno-wschodni narożnik dzielnicy Westminster, to pulsujące życiem rondo pełne neonowych reklam. Zbiegają się na przykład Shaftesbury Avenue oraz Regent Street. Po środku stoi symbol londyńskiego Teatrolandu, posąg Erosa, anioła chrześcijańskiego miłosierdzia. Soho położone jest na północ od Shaftesbury Avenue, a jej nazwa nawiązuje do terenów łowieckich, jakie panowały tu jeszcze w XVII wieku. Mimo że miejsce kojarzy się z sex shopami, to mamy tu autentycznie mieszkających ludzi w centrum Londynu. Soho wiele lat temu było ulubioną częścią miasta dla pisarzy i artystów. Mieszkał tu na przykład Karl Marx, obmyślając, jakby tu zmienić świat swoimi kontrowersyjnymi poglądami. Spacerując jej ulicami, poczujemy, jak wiele jest tu uroku i energii. Ulice są niejednokrotnie wolne od ruchu samochodowego, co sprzyja w swobodnym poruszaniu się i sprawdzaniu licznych sklepów i pubów. W Soho możemy też zrobić zakupy w Liberty of London, wyrafinowanym i ekskluzywnym centrum handlowym zbudowanym w większości z drewna. W zachodniej części Soho leży Carnaby Street, w latach 60. jedna z ważniejszych ulic roztańczonego Londynu.
Północny zasięg obszaru wyznacza Oxford Street, wybudowana wzdłuż dawnego traktu rzymskiego. Teraz jest jedną z najbardziej handlowych ulic na świecie. Covent Garden, niegdyś główny targ warzywno-owocowy miasta, dzisiaj elegancka dzielnica handlowa z doskonale zachowaną halą targową w centrum. Dzielnica zawdzięcza swoją nazwę średniowiecznemu ogrodowi klasztornemu Covent Garden, jaki istniał przy opactwie westminsterskim. Mamy tu stylową Florian Street, pełną kwiatów idealnie zdobiących ulicę i budynki. Tuż obok hala targowa z żelaza i szkła, wybudowana w czwartej dekadzie XIX wieku, gdzie do lat 70. sprzedawano warzywa i owoce. Mimo że chciano ją zburzyć pod biurowce, to teraz mamy tu interesujące sklepiki oraz drogie restauracje. Jest to świetne miejsce na kupno pamiątek, choć cenowo lepiej wyjdziemy, udając się do sklepów obok Tower of London. Tuż obok hali, nad zachodnią stroną placu, opanowanego przez artystów i muzykantów, góruje portyk kościoła św. Pawła, nazywany kościołem aktorów. Po wschodniej stronie placu jest Muzeum Transportu Londyńskiego, prezentujący ewolucję pojazdów w Wielkim Mieście. Przechodząc przez Covent Garden, na pewno natrafimy na niejeden teatr, grający znane w popkulturze filmy jak Mamma Mia. Spośród licznych budowli można wymienić też Somerset House, tuż przy moście Waterloo, gdzie obecnie mieści się Galeria Sztuki Instytutu Cautland. City of London, zwane milą kwadratową, rozciąga się od Temple Bar na zachodzie, czyli ceremonialnej bramy do tej części miasta, aż po Tower of London na wschodzie. Obszar ten w czasach rzymskich był ufortyfikowanym garnizonem, potem portem handlowym. Wilhelm Zdobywca wybudował tu zamek Tower. Dzięki bez ziemi władzę sprawuje tu odrębny burmistrz wybierany co roku, przez co obszar ten aż po dziś dzień cechuje się znaczną niezależnością, mając na przykład własną policję czy kilka oryginalnych przepisów. Po przejściu przez nowoczesny most milenijny nasze stopy zawędrowały wprost pod katedrę św. Pawła. Jest to 5. kościół w tym miejscu, najpiękniejsza budowla w City według projektu Christophera Wernera. W środku znajduje się dwukondygnacyjny frontowy portyk z wieżami po obu stronach. Na szczycie rzucająca się w oczy ogromna kopuła, ustępująca wielkością tylko tej pokrywającej rzymską bazylikę św. Piotra. Mimo że po wojnie wokół wyrosło sporo wysokich budowli, to nadal kopułę zobaczymy z daleka. Kilka stuleci wcześniej obok znajdował się popularny deptak, wypełniony żebrакami i złodziejami. Teraz oblicze tej części miasta ma zupełnie inny charakter. Spacer przez obszar opanowany nowoczesnymi biurowcami i bankami zasługuje na zatrzymanie się obok budowli z kolumnadą na styku wielu ulic. Mamy tu Bank Anglii. Instytucje powstają dopiero w 1694 roku, gdy trzeba było zebrać fundusze na wojnę z Francją. Dzisiaj ten pozbawiony okien gmach, nazywany żartobliwie szacowną staruszką z ulicy Igły z Nitką, The Grand Old Lady of Threadneedle Street, otoczony jest ważnymi instytucjami finansowymi, z których większość z nich wywodzi się z XVI-wiecznych tutejszych sklepów handlujących kiedyś kawą. Kawałek dalej rzucił się nam w oczy Leadenhall Market, położony na miejscu dawnego rzymskiego forum. To miejsce handlu jest rzeczywiście bardzo malownicze. To tutaj, pod eleganckim dachem ze szkła i żelaza, można zaopatrzyć się w egzotyczne owoce morza, szampana czy kawior. No dobrze, przyszedł teraz czas na zamek Tower of London, stojący nad Tamizą po wschodniej stronie City. Kojarzony głównie z więzieniem i miejscem egzekucji, był w swojej długiej historii zbrojownią, królewską rezydencją i skarbcem. Tutaj też trzymano królewską menażerię. Zamek pełnił funkcję obronną za panowania Wilhelma I Zdobywcy, potem się rozrastał i około roku 1100 stał się potężnym pałacem fortecą z White Tower w centrum. Wewnętrzne mury z wieżami powstały za Henryka III, a zewnętrzne mury dodał Edward I. Większość zamku widoczna obecnie istniała więc w końcu XIII wieku. Tower Bridge tworzą imponujące dwie bliźniacze wieże od 1893 roku, łącząc oba brzegi Tamizy i podtrzymując zwodzony most, po podniesieniu którego w górny bieg rzeki mogą wpływać statki z wysokimi masztami. Początkowo most otwierano kilkanaście razy dziennie, aby umożliwić przewóz towarów.
Obecnie jest to około 2 razy dziennie i dotyczy jednostek turystycznych, które muszą powiadomić odpowiednie instytucje o potrzebie otwarcia mostu na około 24 godziny przed godziną przybycia. Architektura konstrukcji nawiązuje do popularnej w tym czasie metodzie używania zarówno metalów, jak i kamienia, który nadał tutaj neogotycki styl. Pomost łączący w góry wieże przez kilka dekad był zamknięty, bo jego przejście upodobali sobie samobójcy i prostytutki. Po północnej stronie Tamizy był jeszcze jeden punkt, jakiego nie mogliśmy przegapić podczas pierwszego pobytu w Londynie. Był to dworzec King's Cross oraz położony obok St. Pancras. Obydwa dworce są interesujące. King's Cross z uwagi na ikoniczny peron 9 i 3/4, a St. Pancras, ponieważ jego zewnętrzna neogotycka konstrukcja budzi niemały zachwyt. W King's Cross znajdziemy wózek z bagażami tkwiący do połowy w ceglanej ścianie, a tuż obok świetny sklep z pamiątkami. Natomiast w St. Pancras jest wielka i rozległa hala i strzelista wieża wieńcząca cały budynek od południowej strony. St. Pancras to międzynarodowy dworzec kolejowy, ale i też stacja metra łącząca 6 linii. King's Cross to bardziej krajowa stacja kolejowa. Na północ od Covent Garden mieliśmy okazję przechadzać się po jeszcze jednej dzielnicy, Bloomsbury. Jest to teren pełen zadrzewionych parków, wytwornych kamienic i intrygujących zabytkowych księgarni. Tu znajduje się największa uczelnia wyższa Wielkiej Brytanii, Uniwersytet Londyński oraz najbardziej prestiżowe British Museum. Spacer po drugiej stronie Tamizy był niedużą częścią wizyty w Londynie. Waterloo, London Eye, County Hall to jedyne punkty, z którymi mieliśmy większy kontakt. Waterloo to stacja kolejowa, skąd jeździliśmy do położonego na południowym zachodzie z kraju miasta Barrowlands, ale i też stacja metra, skąd wybraliśmy się na przystanek Paddington i dalej na zachód Londynu odebrać samochód. London Eye mogłoby się wydawać, że jest jedynie wyolbrzymioną zabawką, jaką mieszkańcy dostali, gdy weszliśmy w drugie milenium. Jednak w tej ogromnej i nawet można powiedzieć eleganckiej konstrukcji szybko dostrzeżono kolejny symbol miasta. County Hall położony jest trochę dalej na południe od London Eye, tuż przy moście Westminster. Dawniej swoją siedzibę miały tu władze miasta, a teraz rozmaite instytucje. Most Westminster to wyjątkowy punkt na mapie Londynu. Stojąc przy parlamencie mamy na oku obydwa brzegi Tamizy i możemy spokojnie podziwiać słońce, które akurat o tej porze roku zachodzi tuż za charakterystycznym Big Benem. Oxford jest eleganckim miastem, jedną z największych atrakcji turystycznych kraju, a na intensywnym zwiedzaniu można tu spędzić kilka dni. Tutejsza atmosfera łączy się ze studentami o doskonałych manierach, mówiącymi nienagannym angielskim akcentem, mieszkającymi w eleganckich pokojach w ceglanych budynkach jednego z ponad 30 college'ów. Dla wielu odwiedzających, jak i dla nas, w pamięci zostanie dominujący w centrum uniwersytet, zarówno pod względem fizycznym, jak i umysłowym. Jednak oprócz warstwy edukacyjnej mamy tu liczne akcenty angielskiej architektury, świadczące o stosunkowo późnej, bo sięgającej dopiero czasów saskich historii miasta. Przykładem jest średniowieczny romański zamek, jaki zachował się do współczesnych czasów w formie m.in. wieży Świętego Jerzego i krypty. Najbardziej orientacyjny punkt miasta, Carfax, położony w cieniu wieży Świętego Marcina, to punkt, gdzie zbiegają się najważniejsze ulice, jak High Street prowadzące na wschód, Cornmarket Street biegnące na północ, czy St. Aldates idące na południe do Tamizy. Zmierzając tą ostatnią ulicą na południe, miniemy wiktoriański ratusz z położonym wewnątrz Muzeum Miasta z darmowym wejściem oraz wyróżniającą się Tom Tower, wieńczącą budynek największego i najbardziej prestiżowego koledżu Christ Church, założonego w XVI wieku. To w tutejszej katedrze kręcono sceny o znanym każdemu czarodzieju. Na wschód od Carfaxu, zanim dojdziemy do wielu uniwersyteckich budowli, zachęcamy do zobaczenia Covered Market, gdzie pod niskim metalowym czerwonym dachem znajdziemy sporo jedzenia, pamiątek czy innych lokalnych produktów. Co do uniwersytetu, mamy tu 35 college'ów, cechujących się specyficzną atmosferą i urokiem.
Każdy ma swoją charakterystyczną cechę, np. St. John's jest najbogatszy, Wadham oraz Balliol lewicowe, a w Christchurch studiuje najwięcej uczniów szkół prywatnych. W połowie drogi do Magdalen Bridge po północnej stronie, po środku placu, znajduje się Radcliffe Camera, potężna włoska rotunda wzniesiona w latach 1737–49. Na południe od niej jest wieża kościołu uniwersyteckiego. Będąc na końcu ulicy jest Magdalen College, położone w malowniczym miejscu tuż przy moście i rzece Cherwell. College słynie na przykład ze znakomitego chóru. Naprzeciwko znajduje się najstarszy w kraju z XVII wieku ogród botaniczny. Spacerując po północy uniwersytetu, zaszliśmy do Mansfield College, możliwego do zwiedzania. U jego podstaw powstania leżała reguła przyjmowania jedynie studentów należących do kościoła anglikańskiego. Główny budynek, jak większość uczelni, jest zbudowana z szaro-żółtego kamienia. Przed wejściem rozpościera się rozległy zielony trawnik, a od wschodu budynek łączy się z elegancką kaplicą, wykorzystywaną podczas naszego pobytu dla celów konferencyjnych. Innym kolegium jest Trinity, położone przy Broad Street, założone w XVI wieku. Posiada on bardzo dużą powierzchnię i niewielu studentów. Spacerując po jego wnętrzu jest czas, aby się zachwycić eleganckimi budynkami otoczonymi zielenią, w tym wielką jadalnią, zapożyczoną do kręcenia scen Harry'ego Pottera. W hrabstwach Hampshire, Dorset oraz Wiltshire, bardziej niż w jakiejkolwiek części Anglii, widać dziedzictwo kilku tysięcy lat. Obszar ten typowo wiejskich hrabstw pokrywa się w znacznej mierze z terytorium historycznego Królestwa Wessexu. Salisbury położone jest poniżej kredowych równin Wiltshire, w zbiegu dolin rzek Avon i Nather, co też zaobserwowaliśmy, spacerując przez łąki i lasy od naszego noclegu do centrum. Tę pieszą drogę pokazał nam znajomy, a wzdłuż jej zobaczyliśmy uroczo-siejski angielski klimat, na jaki czekaliśmy od dawna. W rzece płynęła czysta woda pochodząca ze skał kredowych, pastwiska były zielone, trawkę zajadały owieczki, a w niewielkim potoku przesiadywały czaple. Miasto powstało w początku XIII wieku na skutek przeniesienia tu biskupstwa. Centralnym punktem jest z pewnością katedra. Jest wysoką wieżą, stanowiącą pewnego rodzaju wyznacznik schludnej i regularnej zabudowy, jaka z powodu uchwały miasta nie może przekroczyć określonej wysokości. Katedra salisburska, zbudowana w ciągu zaledwie 40 lat w XIII wieku, ma jednolity styl architektoniczny. Jedynie sama wieża, z uwagi na budowę ponad 100 lat później, nieco się różni swoim stylem. Jest obecnie z wysokością 121 metrów najwyższa w kraju. Jej fenomen poza samą urodą to również jej stabilna konstrukcja, jaką posiada mimo tylko 2 metrów fundamentów w bagnistym podłożu. Budowla ta zdecydowanie robi wrażenie, a fakt, że otaczający ją obszar, The Close, jest płaski i pokryty trawą, jest ona jeszcze bardziej wyraźniej majestatyczna. Brama północna, tuż za College of Matrons, wyprowadzi nas z obszaru katedralnego do miasta. Mamy tu iście angielski klimat, również starówkę i sporo zabytkowych budowli, a w jednej z nich, w lokalu Boston Tea Party, zjadliśmy śniadanie i napiliśmy się herbatki. Ulice miasta, jak Fish Row czy Salt Lane, nawiązują do handlowej przeszłości, a i teraz, we wtorki czy soboty, możemy zrobić zakupy na targu. Nam udało się kupić parę owoców i lokalnych przysmaków. Po Salisbury wsiedliśmy w samochód, by opuścić hrabstwo Wiltshire i znaleźć się w położonym nad brzegiem morza hrabstwie Dorset. To właśnie tutaj oraz we wschodnim Devonie jest wyjątkowe wybrzeże zaliczone do listy UNESCO.
Mamy tu wspaniały krajobraz na styku wód kanału La Manche i lądu, zbudowany ze skał sedymentacyjnych powstałych od 250 do 65 milionów lat temu podczas Triasu, Jury i Kredy. Wybrzeże rozciąga się od Orcombe Point na zachodzie po Old Harry Rocks na wschodzie. Spośród licznych atrakcji my wybraliśmy Darther Door, Lulu Cove i Old Harry Rocks. Hrabstwo Dorset jest bogate w piękne krajobrazy, ale tylko Darther Door jest tak ikonicznym miejscem. Publikowane w lokalnych gazetach czy też w telewizji, jest też na stronie brytyjskiego paszportu, obok innego geologicznego symbolu kraju – Giant's Causeway. Jesteśmy w Darther Door, na wybrzeżu jurajskim Anglii. Wspaniałe miejsce. Jest to jeden z pierwszych naszych przystanków na tym wybrzeżu, a potem będzie tylko lepiej. Darther Door jest to najsławniejszy łuk skalny na świecie. Oprócz oczywistych walorów geologicznych jest coś przyjemnego w tej łukowatej konstrukcji i oglądaniu, jak woda morska przepływa przez środek. Pochodzenie słowa Darther nawiązuje do staroangielskiego i oznacza przebicie. Łuk powstawał przez około 10 tysięcy lat w obrębie wapienia portlandzkiego. Fale, uderzając o popękaną skałę, doprowadziły do utworzenia jaskiń, jakie w końcu się zapadły, tworząc łuk. Spacerując ścieżką powyżej linii klifów, dostrzeżemy, jak majestatyczny krajobraz tworzą, wpadając wprost do morza, zwłaszcza gdy ich górna powierzchnia faluje się niczym meandry na rzece. Fascynujące doprawdy miejsce, zarówno dla miłośników skał, jak i niedzielnych turystów. Lulu Cove jest wspaniałą zatoczką położoną na zachód od Darther Door, blisko wsi West Lulworth. Ma idealny kształt muszli, powstały na skutek erozji wybrzeża przez fale morskie, podobnie jak w przypadku Darther Door. Kluczem do powstania takiej pięknej zatoki jest sieć uskoków przecinających wybrzeże Anglii, gdzie jeden z nich występuje w tym miejscu, gdzie obecnie morze wdziera się do zatoki. Oglądając skały, zobaczymy, jak pięknie niektóre z nich tworzą powyginane fałdy lub stojące niemal pionowe warstwy, co jest nadzwyczajną zmianą w stosunku do pierwotnego położenia w momencie sedymentacji. Widoczne struktury tektoniczne mają związek z ruchem kontynentu afrykańskiego w kierunku północnym około 70 milionów lat temu. Europa i Wielka Brytania stała na drodze tym wielkim masom skalnym. Tak, tutaj możemy zobaczyć, jak morze zabiera po kolei wszystko, co człowiek zrobi. Proszę bardzo, tu kiedyś stał budynek, a są tylko schody. No gdzie można wejść po takich schodach? No nie na dół, nie za bardzo. Była nawet kanalizacja. W zatoce ujrzymy liczne łódki, a na brzegu morza tuż pod kredowymi klifami jest dobre miejsce, aby usiąść na kamieniach i podziwiać spokojne wody. W Darstone Country Park i National Nature Reserve pospacerowaliśmy przy zachodzie słońca. Przemierzając ścieżkę w otoczeniu łąk i niewysokich krzewów, spoglądaliśmy w kierunku złotych i pofalowanych wzgórz tuż nad brzegiem morza. Nasz wzrok przyciągała jak magnes latarnia morska Envy Point, niewysoka, o białym kolorze elewacji. Z kolei niedaleko na wschód jest zamek Darstone, niewielki i nietypowy. Późnego wieczora dotarliśmy do Old Harry Rocks, ostro wcinającego się w morze fragmentu lądu zbudowanego z pionowych i białych klifów kredowych. Ta gruba seria została nazwana po okrytym sławą piracie i przemytniku Harrym Pay, żyjącym w XIV i XV wieku, a kilka wyróżniających się konstrukcji skalnych ma nawet swoje nazwy, jak Pinnacle. Southampton, największe miasto w Hampshire, słynie przede wszystkim z portu, z którego wypłynął ponad 100 lat temu Titanic czy Queen Mary. Miasto położone jest na trójkątnym półwyspie, w miejscu, gdzie rzeki Itchen oraz Test wpadają do wąskiej odnogi cieśniny Solent. Z 7 bram miejskich najlepiej zachowała się Bargate, po przeciwnej stronie starówki na początku High Street, jaka jest ozdobiona postaciami lwów. Mieścił się tu kiedyś ratusz oraz sąd. Na High Street zobaczyliśmy również ruiny XIV-wiecznego kościółka anglikańskiego zbombardowanego podczas Blitzkriegu niemieckiego w 1940 roku. Na kolację i piwo warto wybrać się do pubu Dancing Man, gdzie w stropie widnieją kawałki niegdyś służące jako element konstrukcyjny statków niewolniczych.
Położone pośród łąk, ciche i eleganckie, jedno z najważniejszych miast w historii Anglii. W czasach rzymskich nazywało się Venta Belgarum. W IX wieku dzięki Alfredowi Wielkiemu stało się stolicą królestwa Wessexu. Przez 2 stulecia było nawet równe Londynowi, o czym świadczy koronacja Wilhelma zdobywcy w obydwu miastach. Winchester to stolica Hampshire i punkt na mapie Anglii każdego szanującego się turysty, nie tylko z powodu katedry, ale też atmosfery średniowiecznej Anglii. Spacerując po mieście przy Great Hall zobaczyliśmy interesującą wystawę ogromnych królików, kształtem i wyrazem twarzy takich samych, jednak udekorowanych inaczej. Great Hall, jedyny zachowany fragment XIII-wiecznego zamku, zburzonego przez Cromwella, w środku odbywała się na przykład krwawa rozprawa sędziego Geoffreysa. Idąc High Street, przechodzimy przez Westgate. Dalej jest ogromny i piękny Guildhall. Idąc wzdłuż malowniczej rzeki Itchen, mijaliśmy wąskie mury otaczające ruiny XII-wiecznego zamku Wolsey. Obok jest pałac biskupi autorstwa Christophera Wrenera. W drodze do katedry przeszliśmy przez XIII-wieczną królewską bramę, będącą jedną z tych oryginalnych bram średniowiecznych, kryjących w środku kościółek świętego Swithuna. Katedra jest majestatyczna, podobnie jak ta w Salisbury. Wznoszona od XI wieku przez 300 lat odzwierciedla kilka epok architektonicznych, od wczesnoromańskiej po strzelisty gotyk. Tutaj, podobnie jak w Salisbury, mamy otoczenie z równo przystrzyżonym trawnikiem. Wewnątrz jest niezwykle długa na 167 metrów nawa, zachwycająca bogactwem, ale i złożonością. Chatham obraliśmy za nasz przedostatni przystanek. Wybraliśmy się tutaj poczuć wiejski klimat małej angielskiej miejscowości i zobaczyć 400-letni dom i kościół świętego Mikołaja. Mamy tu rozległą posiadłość powiązaną z listami sławnej pisarki Jane Austen, złożoną z pięknego domu, starej kuchni i ogrodu. Obok domu stoi kościół będący niegdyś parafią Jane Austen, ale też miejscem pochówku jej matki i siostry. Nagrobki widoczne są na polu wokół świątyni. Stare i niezwykle proste. Pierwotna świątynia stała tu od XIII wieku, jednak w wyniku pożaru w XIX wieku większość konstrukcji odbudowano w angielskim stylu, stosując surowe, szare skały. Wieża jest smukła, z 4 wieżyczkami i witrażami, jakie są również rozlokowane w innych częściach świątyni. Będąc tutaj, czuliśmy pewien niepokój i zarazem wdzięczność, że nie musieliśmy być tutaj wieczorową porą. W Chatham powstało też większość powieści Jane Austen. Autorka, mieszkając w skromnym ceglanym budynku, przeżyła bardzo twórczy okres swojego życia. Windsor Castle to największa i najstarsza rezydencja królów i królowych angielskich, istniejąca tu od ponad 900 lat. Zamek jest oddalony od centrum Londynu o 34 km na zachód. Położony jest w parku, około 200 metrów od brzegu Tamizy. Wraz z Pałacem Buckingham i Pałacem Holyrood w Edynburgu stanowią kluczowe królewskie konstrukcje wykorzystywane przez rodzinę królewską. Początkowo był to drewniany budynek służący Wilhelmowi zdobywcy. Henryk II jednak postawił tu zamek z kamienia. Budowla przeszła przez pożar w 1992 roku, ale dzięki np. biletom z Buckingham Palace została odbudowana. Zamek ma najstarszą działającą kuchnię na świecie, podającą dania już Edwardowi III w XIV wieku. Również obsłużyła 33 z 40 monarchów. W środku można znaleźć 300 kominków, ale i też 450 zegarów, jakich przestawienie podczas przejścia w czas letni lub zimowy zajmuje łącznie kilkanaście godzin. Do zamku prowadzi od południa długa i prosta ścieżka zwana The Long Walk, położona na przełomie XVII i XVIII wieku. Karol II zarządził posadzenie wzdłuż odcinka 4,5 km liczne wiązy,
a pasaż dla pieszych wybudowała królowa Anna. Nie tylko zamek jest warty uwagi. Samo miasto jest malowniczym i cudownym przykładem tego, jak angielskie uliczki mogą sprawiać radość podczas zwiedzania. Na budynkach są kwiatki, a elewacja jest kolorowa i stylowa. Tuż obok zamku położony jest dworzec kolejowy, mieszczący w sobie niejeden sklep czy kawiarnię. Przy kładce Thames Avenue można przejść do Eton i idąc uroczą uliczką z kolorowymi budynkami dojdziemy do ekskluzywnej i wpływowej szkoły założonej w XV wieku przez Henryka VI, gdzie na przykład kształcił się książę William. Na tym się kończy nasz pierwszy pobyt w Wielkiej Brytanii. Po wycieczce czujemy się na tyle zadowoleni, że wracając do Polski ogarnęła nas od razu nieodparta pokusa powrotu, aby odkryć inne zakątki wyspy.